Witam serdecznie. Witam, o zdrowie pytam. Wiem, kawał czasu się nie widzieliśmy. Ale byłem niezwykle zajęty. Pracowałem nad jednym ze swoich projektów, o którym troszeczkę może powiem tu, teraz. Most property investors are running their business from spreadsheets. One for cash flow, one for mortgages, one for compliance. None of them talking to each other. Finance Magnifier's company dashboard gives you a single view across your entire portfolio. Revenue, net operating income, occupancy, and cash flow calculated automatically and updated in real time. You can see at a glance how financially healthy your portfolio is, and exactly where the risk is coming from. Run stress tests. Model downturns. See how your cash flow holds up before the market forces the question. Whether you hold one portfolio or several, in one currency or many. The company dashboard shows you the full picture the moment you need it. Finance Magnifier. Know your portfolios before the market does. No i dzisiaj stwierdziłem, że czas wynurzyć się z domu. Jako że większość mam już skończoną i nadszedł czas, aby coś porobić, to zawitałem w Hull, bądź jak miejscowi mówią, UL, czyli zjadają literkę H. Ale ja będę dzisiaj na potrzeby tego filmu mówił Hull. Także zapraszam do oglądania. No więc jedna z tutejszych ciekawostek. Na mieszkańców Hull mówi się Hulenians. Czyli po naszemu raczej takie spolszczone to by było coś jak Hulenianie, Hulanin, może coś w tym rodzaju. Ciężko jest spolszczyć takie słowo, ale jak sądzę, to jest mniej więcej adekwatne do kogoś, kto jest na przykład z Białegostoku i można o nim powiedzieć Białostoczanin. Także chyba gdzieś to się mniej więcej razem schodzi. Mają tutaj pięknie, fajnie, bo niektórzy tutaj mają domy wzdłuż tego całego pasma z takimi balkonami gdzieniegdzie, bo tutaj to akurat na tych nie ma, ale gdzieniegdzie jest z balkonikami, o jako ten na przykład ma taki szklany balkon. O, teraz chyba to widać. No i fajnie mają, bo jak rano wyjdą sobie na kawkę na taki tarasik, no to słyszą troszeczkę, jak te fale się obijają. Musi to być bardzo, bardzo fajny i dobry vibe. I like and I approve. To taką małą ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że Hull bywa ostatnio nazywane tak zwanym Hollywood, od wiadomego Hollywood, z prostej przyczyny. Ostatnio po prostu stało się to miasto taką lokacją dość powszechnie używaną w filmach i nawet ogromne pieniądze zainwestowano, bodajże około 5 milionów funtów, w budowę wielkiego studia filmowego gdzieś tutaj na obrzeżach miasta. No a jakie produkcje tu powstały? No na przykład części niektóre serialu The Crown, bodajże to serial, Enola Holmes 2, czy nie wiem, chociażby takiego filmu jak Blitz i wielu innych produkcji. Po prostu ulice Hull zdają się nadawać doskonale do kręcenia współczesnego kina brytyjskiego. Ogólnie to na kinie się nie kończy, bo
Jest to ogólnie miasto kultury, a przynajmniej tak współcześnie jest. Piękne są te donice, bardzo fajny koncept na drzewka, tak porozstawiane. Ogólnie jest to miasto kultury poniekąd. Nie wiem, na przykład taki zespół jak Sade, na pewno znany każdemu, a przynajmniej większości ludzi. Taki zespół jak Sade chociażby, aż 3 członków tego zespołu, nie licząc wokalistki, jest pochodzenia właśnie z tego miasta. I to nie jest jedyny znany zespół. Na przykład był taki zespół jak The Maritians, chyba tak się o nich mówiło. Kurde, mam nadzieję, że nie przekręciłem. Z pamięci to mówię. Moja pamięć zawodzi. W każdym razie jest taki zespół, The Maritians bodajże się nazywał. Czy jest, był, bo już jak się nie mylę, nie funkcjonuje on więcej. Ale był taki zespół i on również stąd pochodził. Jak się nie mylę, jeden z członków zespołu, właśnie The Maritians, później przynależał do jakiegoś zupełnie innego zespołu muzycznego, który zyskał sławę, taką bardziej już światową, tak? Ten zespół, o którym mówiłem, jego fachowa nazwa to jest The Housemartins. Także troszkę go przekręciłem, ale tu już sprostowuję. The menu's over there. They've got salt and pepper chicken salad. Do you want that? Yeah, sure. Is that what you want? Sure. Do you want me to take pictures? Sorry, love. Is this different? Is that the jackfruit burger and What did you say? Sorry? is that the jackfruit burger Yeah. and halloumi fries? Yeah, yeah. Yeah, that's Is it the one. yours? Yeah. Thank you, love. That's alright. I'm putting these ones Cheers. Just here, please. there. Yeah. Sorry about that. I was looking at ages everywhere. No, it's alright. Thank you. Mam już jedzonko. Wziąłem sobie frytki. Jackfruit burger, czyli taka wegańska opcja. Całkiem smakowicie wygląda. Ojej. Tu mam halloumi fries. Od razu możemy zobaczyć je. Bardzo dobre. No i tutaj jeszcze niemieckie piwko. Pierwszy raz je piję. Veltins. Naprawdę dobre jest. Tego Niemcom nie można odebrać. Trzeba przyznać, że wiedzą, jak robić piwko. Także zabieram się za wcinanie. Zobaczmy, jak ten burger będzie szedł. Dobry, słodziutki. Chociaż bułka to taki zwykły ban, tylko tyle, że lekko zapieczony. Ale jest niezłe.
Jako jeszcze jedną ciekawostkę, na którą bym sugerował zwrócić uwagę, to jest mniej więcej stan budynków dookoła. Bo jak będziecie oglądać te wideo, ja będę o wiele mniej dzisiaj gadał, zrobimy sobie taki troszeczkę walkthrough, czyli przejdziemy się po prostu z kamerą i będzie dużo cichych momentów, gdzie będę po prostu pokazywał, jak wszystko, będę pokazywał, jak wszystko normalnie wygląda bez wiesz, bez mojej narracji, tak jakby. No i dlaczego w ogóle wspomniałem o tych budynkach, że wiele z nich wygląda na dość nowe? Ten na przykład zdecydowanie nie. Widać, że ma już swoje lata. Ale uwierzcie, że dużo domów i budynków wygląda dość młodo w porównaniu do całej reszty po prostu Wielkiej Brytanii. No i wynika to głównie z tego, że jest tu fajny wątek historyczny, z którym przede wszystkim na przykład warszawiacy mogą się utożsamić jakoś wewnętrznie, bo w czasie II wojny światowej aż 95% centrum tego Hull, domów mieszkalnych i tak dalej, zostało zrównanych z ziemią. Było tu bardzo dużo nalotów bombowych, wszystko poszło z dymem. No i po II wojnie światowej wszystko musieli odbudowywać. Więc w rezultacie to, co tak naprawdę widzimy, to jest już po odbudowaniu wszystkiego, tak? I to jest właśnie taka fajna ciekawostka, że mamy takie jako to elementy, które są jakąś starą pozostałością. To jest na przykład Beverly Gate, czyli tutaj gdzieś była kiedyś jakaś brama, jakiś gate, ale no już tylko tyle z niego zostało i prawdopodobnie właśnie w wyniku tego całego bombardowania. No i tak jeszcze w kwestii tej całej starej architektury i nowej architektury. No są takie budynki, które ewidentnie zdają się być tutaj już od dawna. Nie wykluczam, że jest to stary budynek, a też i nie wykluczam, że jest w miarę nowy. Ale na pewno nie jest z wyglądu budynkiem, który by był no po prostu współczesną metodą budowany, tak? Podobnie jak ten, który stoi chociażby tam. One jednak mają taki stary wiktoriański styl, bardzo piękny zresztą. No, wyraźnie w innym kierunku skręcający, tak? Aczkolwiek no, nie można wykluczyć, że w trakcie, kiedy odbudowywano tutaj wszystko, no to, że również trzymano się tego wcześniejszego stylu, tak? Bo ja na przykład już jestem któryś raz tutaj w Hull i jak tutaj jechałem pierwszy raz, to się zastanawiałem, czy ze względu na to, że tak bardzo zostało to miasto zrównane z ziemią, czy to oznacza, że skoro mieli szansę odbudować wszystko od nowa, czy zrobili to z rozmachem, tak? Czy pomyśleli, będziemy się wyróżniać na tle innych miast WK, tak? Nie róbmy wszystkiego tak, jak jest wszędzie, zróbmy zupełnie inaczej. No i tak sobie myślałem, że może tak będzie i bardzo chciałem tu przyjechać to zobaczyć. Ale w rezultacie, jak się okazało, gdy przyjechałem, to Hull w dużej mierze ma architekturę standardową, czyli czerwona kostka, jak tylko leci. Mniej więcej to wygląda tak samo jak wszędzie, tylko tyle, że po prostu widać na tym, że jeszcze ząb czasu, że tak powiem, nie dotknął tego. Nie jest tak, żeby wszystko się już sypało, czy też grzybem zachodziło, czy porastało jakimś mchem. Co musi znaczyć, że po prostu gdyby brać pod uwagę upływ czasu, to no, musiało go być diametralnie mniej niż w całej reszcie kraju. Bo nie chce mi się wierzyć, że to tylko wynik tego, że po prostu aż tak tutaj dbają i czyszczą te budynki i ich elewacje. To jest nie, po prostu niemożliwe. To jest zbytnie wpisane w tą kulturę, żeby tak było, tak bym to powiedział. Aczkolwiek miasto jest piękne. Ogólnie robi ładne wrażenie, mają piękny port, piękne tereny. Podoba mi się, że mimo ogromu betonu, bo tutaj na przykład jesteśmy na takim jakby trochę głównym placu, ale jak widzicie są jednak jakieś drzewa. Tutaj mamy na przykład płaczące wierzby chyba. Też wzdłuż, jak widać, jedna za drugą. Także tworzą trochę cienia i trochę
odczucia, a nie takiej samej betonozy, co jest na ogromny plus. I skoro już tu jesteśmy, to jeszcze Wam coś ciekawego powiem, bo Hull to jest jedyne miasto, w którym istniała własna prywatna telekomunikacja, co nie? To jest jedyne miasto, w którym istniała własna tak jakby telekomunikacja inna niż ta powszechna WK. I nie pamiętam, jak oni się nazywali, później dla Was może sprawdzę i naniosę gdzieś tu napis, ale co ich charakteryzowało, to to, że mieli swoje własne budki telefoniczne i są one inne niż w całym UK, a mianowicie są białe. Jak widać, nie są czerwone, tak jak się przyjęło nam znać i rozumieć, a tutaj są białe i taką budkę znajdziemy właśnie w Hull. Podejrzewam, że nigdzie indziej takiej nie znajdziemy. Zaglądam do środka, bo może tu jest napisane, jaka to jest firma, ale nie widzę. Tutaj jest jakieś KCOM, także może to jest właśnie ta firma. Także lecimy dalej. Ciekawe, czemu już takich pięknych ryn nie robimy. Ile to wysiłku trzeba było włożyć, żeby niby coś tak prostego tak upiększyć. Fajne wdzianko ma, co? Takie z czasów Szekspira, bym powiedział. A ten, na którego patrzymy, to Charles Henry Wilson, pierwszy baron Nunburn Home. Slave Trade Act, rok 1807. Właśnie wtedy wprowadzono w parlamencie akt i zatwierdzono, który obalał niewolnictwo. A stało się to za sprawą gościa, który nazywał się William Wilberforce. Przez ponad 20 lat walczył o prawa niewolników, aby przerwać ten cały transatlantycki handel niewolnictwem. Był jednym z pierwszych, który właściwie o to walczył i który podnosił głos, aby w ogóle znieść formę jakiegokolwiek niewolnictwa, że to się po prostu nie godzi moralnie w czasach, gdy jesteśmy już tak rozwiniętą cywilizacją. Nie jestem pewny, czy będę w stanie Wam go zaprezentować, bo gościu stoi na naprawdę wysokim filarze. Można by powiedzieć, że postawiono go na tak zwanym świeczniku. A moja kamera nie ma aż tak dobrego zooma. Trzyma jakiś złoty zwój w ręku. Jak sądzę, jest to właśnie ten akt, który wprowadził. I na oko myślę, że słup jest no przynajmniej 30-metrowy, a może nawet większy. W każdym razie ciekawa postać, filantrop, który w którymś momencie swojego życia postanowił, że trzeba zacząć udzielać się politycznie, bo inaczej świat się nie zmieni. Także to by było na tyle. Tyle z naszej wycieczki po Hull. Czas się zbierać. Mam nadzieję, że coś ciekawego zobaczyliście i coś ciekawego usłyszeliście. Tu jeszcze tak w obrębie budynków mieszkalnych możecie rzucić okiem to, co miałem na myśli, gdy mówiłem, że po II światowej tutaj wszystko odbudowywali. Te domy nie wyglądają, jakby były naprawdę, jak większość budynków w Anglii, takie wieloletnie, tak? Po prostu widać po nich, że mają maksymalnie 50 lat i to naprawdę maksymalnie. Wątpię, żeby miały więcej. W każdym razie tyle z naszej wycieczki po Hull. Widzimy się w następnym nieokreślonym miejscu, jak to zazwyczaj. I kto wie, nic nie obiecuję, ale może częstotliwość nagrań się może trochę zwiększy, bo zaczął się okres wiosenno-letni. A kto żyje w UK, ten wie jak jest.
zimą i jesienią to się nie chce nosa z domu wyściubiać. Ale na szczęście zaczynają się lepsze czasy. Także do usłyszenia.